Skoro u mnie jest środek nocy, albo raczej już bliżej poranka, skoro u Was jest niedzielny wieczór, to niezawodnie wszystko wskazuje na to, że właśnie nadeszła nocna edycja niecodziennego vloga. Więc tak jak zawsze, serdecznie zapraszam na czołówkę, a potem gadanko. I'm far from home, and I'm not sure where to go. Dobry wieczór, szczęść Boże. Niesamowicie się cieszę, że po raz kolejny, w kolejną niedzielę, w kolejnej nocnej edycji możemy się dzisiaj spotkać przez ten śmieszny ekranik. Moi drodzy, chyba już zauważyliście, że w tych nocnych vlogach, w niedzielnych vlogach dzieje się coś niezwykłego. I chociaż jest jakoś tak poważniej i czasem sentymentalniej, albo nawet czasem smutniej, to jakieś wielkie rzeczy się wydarzają. Bardzo Wam dziękuję za ostatni odcinek, ten z Nowego Jorku, za wszystkie Wasze komentarze, za te historie, które opisaliście. Czytam je. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie, ale czytam je. Kochani, dzisiaj odcinek, który w pewnym sensie będzie jakąś kontynuacją, może jakąś drugą częścią pierwszego chyba nocnego vloga, jakiego nakręciłem, tego o samotności. Gdzieś tam na koniec wszystkiego będzie jakiś odnośnik do niego, gdyby ktoś nie widział. Chciałbym dzisiaj ten temat jeszcze trochę pociągnąć, trochę jakby z innej strony, trochę z innego klucza. Pomyślałem o tym dlatego, że jakiś czas temu, zresztą właśnie w Nowym Jorku, spotkałem pewną parę, małżeństwo. Świetne małżeństwo. Naprawdę nie znam ich oczywiście jakoś strasznie dobrze, ale na tyle, na ile zdążyłem ich poznać. Fantastyczne małżeństwo. I jeden z tematów, który wypłynął, kiedy rozmawialiśmy, a długo rozmawialiśmy, to właśnie temat samotności. W sensie między nimi jest wszystko bardzo dobrze. Dają sobie ogromną ilość miłości, są dla siebie bardzo ważni. Myślę, że są dla siebie partnerami, którzy prowadzą siebie nawzajem do Pana Boga, do nieba, do zbawienia. A mimo to obydwoje doznają w tym związku samotności. I ta samotność nie wynika z tego, że jedno o drugiego nie dba, że jakieś jedno albo drugie zawala wspólne bycie razem, tylko ta samotność wynika po prostu nie wiadomo z czego, w sensie jest. Mimo że są bardzo blisko, mimo że są bardzo sobie oddani, mimo że bardzo się kochają, to gdzieś tam na dnie duszy i tak każdy z nich czuje się samo. Że ma taką cząstkę serca, o tym też już kiedyś mówiłem, której nie jest w stanie przekazać tej drugiej osobie, choćby nie wiem jak bardzo się chciało, choćby nie wiem jak bardzo człowiek by tego próbował. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj o takiej samotności, czyli o takiej samotności, która jest nam właściwa i która będzie z nami do końca życia. Moi drodzy, wszystkie te samotności, które przeżywamy, te samotności takie, bo nie ma związku, bo nie ma kogoś, kto kocha, albo jest, kto miał kochać, a już tak się nie wydarza, to są samotności oczywiście bolesne, samotności, które mogą prowadzić do ogromnego nieszczęścia życiowego. Ale ośmielam się powiedzieć, tak jak zresztą chyba ze wszystkim, co jest w życiu, że to od Ciebie zależy, czy ta samotność, to bez względu na to, w jakiej wersji jej doświadczasz, czy to doświadczenie będzie totalnie jakieś dewastujące, czy też będzie budujące, czy to będzie coś, co będzie Cię zabijać, czy też to będzie coś, co będzie sprawiało, że odnajdziesz coś niezwykłego. Otóż kochani, samotność w każdym z nas jest czymś nieuleczalnym i to nie jest zła nowina. W każdym z nas Pan Bóg złożył pewnego rodzaju przestrzeń samotności, której nigdy nie wypełnimy niczym na tym świecie. Nawet jeśli znajdziemy najlepsze związki, najlepsze przyjaźnie, najlepsze miłości, naprawdę najlepsze relacje, jakie tylko istnieją, pozostanie w Tobie zawsze i do końca życia pewna przestrzeń samotności i to będzie bolesna przestrzeń samotności, dlatego że samotność zawsze jest bolesna. Nie bój się jej, nie bój się tego, nie bój się, że jej doświadczasz. Dlatego, że to jest coś bardzo, bardzo potrzebnego. To jest miejsce, jedyne miejsce w świecie, gdzie tak naprawdę możesz spotkać po pierwsze Pana Boga, a po drugie, co prawie równie ważne, siebie samego. Moi kochani, ja już o tym wiele razy opowiadałem przy jakichś tam różnych okazjach, ale mam taki zwyczaj, taką praktykę, niestety ostatnio trochę zaniedbaną przez ten mój dosyć szaleńczy tryb życia, że prawie zawsze, przez kilka ostatnich lat,
Co roku, zazwyczaj w lipcu, wyjeżdżam na kilka dni na pustelnię. Mam takie miejsce w górach u takich znajomych. Jest taki domek w lesie. Nic tam nie ma. Ani wody, ani prądu, ani, nie wiem, ogrzewania. Taka chałupa w lesie. Trzeba się myć w strumyku, chodzić spać z kurami i wstawać z nimi. Chociaż kur tam nie ma. I tam zawsze jadę na kilka tygodni, albo raczej trzeba powiedzieć jeździłem, bo ostatnio niestety to troszeczkę zaniedbałem. Jeździłem tam zawsze na kilka tygodni, biorąc tylko i wyłącznie Pismo Święte i siebie samego i też bardzo często to Pismo Święte porzucając po pewnym czasie. Dlatego, że to był taki moment, kiedy chciałem chociaż raz w roku, ja ciągle się spotykam z ludźmi, ciągle z nimi przebywam, ciągle przewala się przez moje życie po prostu setki, tysiące ludzi. To był jedyny czas w roku, kiedy chciałem być naprawdę tylko i wyłącznie z tym, którego kocham najbardziej, czyli z moim Bogiem, no i z tym, którym ja jestem sama, z którym się też ciężko spotkać, ze mną samym. I kochani, jeżeli to już może kiedyś słyszeliście, dla mnie to zawsze ten czas był jakby dwojakiego, trojakiego rodzaju. Pierwsze kilka dni, pierwsze 2, 3, 4 dni były zawsze cudowne. Wreszcie bez ludzi, wreszcie bez wydarzeń, wreszcie bez rekolekcji, wreszcie bez gadania, wreszcie bez sam ja, Pan Bóg, moje serce, natura, przyroda, w ogóle cudowność. Niestety zawsze po paru dniach z tego serca wyłazi wszystko. Dlatego, że nie jest zagłuszane rozmowami, planowaniem, pracą, rekolekcjami, Słowem Bożym, wszystkim innym. Zaczyna wyłazić wszystko, co we mnie było. Ja tam po zawsze tygodniu, 2 miałem myśli samobójcze. W sensie chciałem wiać, gdzie pieprz rośnie z tego miejsca. Tak przerażająca była ta samotność, tak przerażające było to, co jest we mnie, tak przerażająca była samotność względem Pana Boga, tak przerażające było takie zostanie bez żadnych zabezpieczeń. Ale potem po 2, czasem 3 tygodniach, zazwyczaj prawie wtedy, kiedy już zazwyczaj musiałem wyjeżdżać, przychodził pokój. Przychodził pokój spotkania z własnym sercem, które nagle już nie było takie straszne, z Panem Bogiem, który zaczynał gdzieś tam przezierać przez te odmęty ciemności, którego można było bardzo daleko na horyzoncie zobaczyć, że już gdzieś tam prześwituje Jego światło. No i zawsze potem musiałem wyjeżdżać. To są czasy, za którymi bardzo tęsknię, których mi brakuje. Mam taką nadzieję, że gdzieś teraz po drodze, jak już ruszam, bo już ruszam w tą taką wędrówkę właściwą prawie, że za moment, to gdzieś tam taki czas też znajdę. Że gdzieś się zaszyję też w jakimś lesie, wtedy nie będzie żadnych odcinków i będę szukał też takiego spotkania z Bogiem i spotkania z samym sobą. Kochani, chciałbym Was zaprosić, żebyście na tą samotność, której wiem, że bardzo wielu z Was doświadcza, i też czasem serce mi się kraje, kiedy widzę, jakiej samotności doświadczacie. Takiej samotności między ludźmi, samotności w rodzinach, samotności wśród bliskich, którzy nie kochają tak, jak powinni kochać, samotności samemu ze sobą, samotności bez Boga. No, wiele rodzajów samotności znam z życia wielu ludzi. Chciałbym Wam powiedzieć, że to jest ogromna szansa, że to jest taka wielka sala, którą Pan Bóg Tobie zostawił. Taka sala jak tutaj, taka sala trochę pusta, nie trochę, całkowicie pusta, gdzie jesteś tylko Ty. Ośmiel się na to, odważ się na to, wejdź do tej sali. Ja wiem, że trudno jest być tam, gdzie nie ma widowni. W takim sensie, oczywiście nie chodzi mi o taką widownię w sensie dosłownym, tylko gdzie nie ma nic, gdzie nie ma nikogo, gdzie wszystko, co się robi, jest w pustą przestrzeń, tak jak tutaj, gdzie nikt nie siedzi, nikt nie kocha, nikt nie patrzy, nikt nie obserwuje, nikt nie przytula, nikt nic nie daje. Otóż w tej sali, tutaj w tej sali, mieszkasz Ty i mieszka Pan Bóg. I tylko w tej sali możesz tę dwójkę spotkać, Jego i siebie. Chciałbym, żeby ten odcinek był dla Was zachętą do niebania się tej samotności. Ja wiem, powiecie mi, gdyby to była taka samotność na parę tygodni w pustyni, to ja też tak mogę, tylko że ja mam, proszę Ojca, samotność od 30 lat. Wiesz, że ona może nie być dewastująca? Wiesz, że możesz w niej zacząć szukać siebie i światła od Niego płynącego, które daje taki pokój, że to głowa mała? To nie jest żadna zachęta do tego, żeby nie wchodzić w związki, żeby ich nie szukać. Broń Boże, tak jak Wam powiedziałem, nawet w najlepszym związku takiej samotności się doznaje. Nawet w najlepszej relacji taka samotność i tak w Tobie będzie. Nie bójmy się jej. Myśmy w tym świecie z tej samotności zrobili takiego potwora. I ja oczywiście rozumiem dlaczego, bo to może być potwór. Ale w tym potworze mieszkają dwie arcyciekawe osoby.
Ty i Pan Bóg. I tylko tam te dwie osoby znajdziesz. Weź poszukaj. Weź wejdź w tę przestrzeń. Wejdź do tej sali. Zostaw pustą widownię. Zapal światło i zobacz, że jest strasznie pusto. Wiem, na początku to jest przerażające. Ale potem spotkacie się tam. Ty ze sobą i ty z nim. Odważ się. Naprawdę zapraszam. Odważ się. Tak na początku, kiedy ustawiałem kamerę, żeby nagrywać, to się okazało, że jest trochę przekrzywiona i tak zostawiłem. Dlatego, że wydawało mi się, że to będzie dosyć ciekawe, że to będzie taki obraz przekrzywionej ludzkiej duszy, że jak człowiek wchodzi do tej swojej pustej sali, no to widzi, że ma krzywą tą duszę, nie taką jak trzeba. I to jest właśnie taka. No to wydaje mi się, że całkiem okej. To tyle chyba na dziś. Strasznie mi jest miło w te wieczory, noce, poranki prawie już się z Wami spotykać. To byłoby takie super gadać nocami. Miejmy nadzieję, że kiedyś się zdarzy. Zrobimy kiedyś taki meetup, nie? Może taki nocą. Gdzieś nocą. Może, a może nie. Śpijcie najlepiej. Dobranoc. Z Bogiem.